Witam wszystkich serdecznie. Planujesz uprawiać paprykę, ale zastanawiasz się, jaką odmianę wybrać? A może masz swoje ulubione odmiany, ale szukasz czegoś nowego? W tym odcinku wymienię 8 odmian, które uprawiałam w swoim ogrodzie. Podzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie uprawy. Zapraszam do oglądania. Wybierając odmiany papryk, radziłabym wybierać te wczesne lub średnio wczesne. Papryka ma długi okres wegetacji, a my przecież chcemy zbierać jej owoce jak najwcześniej i jak najdłużej. Taką wczesną odmianą jest papryka Iga. Jak widzicie, krzaczek rośnie niewysoki, ma rozłożysty pokrój. Owoce są najpierw zielone, a w miarę dojrzewania czerwienieją i to coraz mocniej. Producent pisze o pomidorowym kształcie, można się z tym zgodzić, ale raczej jest to kształt dużego pomidora, trochę przypominający bawole serce. Jest to papryka bardzo smaczna, soczysta, polecam jej uprawę. Następna wczesna odmiana Zorza. Ona również rośnie nisko i ma sztywne pędy. Owoce są większe i mają bardziej podłużny kształt. Początkowy kolor to kremowo-żółty, który w miarę dojrzewania zmienia się na czerwony. Owoce są bardzo smaczne, mają taki słodkawy smak. Przy tym są soczyste, miąższ jest gruby, a skórka delikatna. Wcześnie dojrzewa. Uważam, że ta odmiana jest tego warta, by znaleźć dla niej miejsce w ogrodzie. Jestem ciekawa, czy uprawialiście kiedyś fioletową paprykę. Jeśli tak, to chętnie poznałabym Waszą opinię. Ja uprawiałam odmianę Oda i coś mi ona nie podeszła. Być może popełniłam jakieś błędy w uprawie. Mnie jej smak nie zachwycił. Ścianka tej papryki była bardzo cienka, brakowało w niej soczystości. Taka nijaka. Gdzieś wyczytałam, że przyczyną może być uprawa papryki w półcieniu. U mnie rzeczywiście ogród jest zacieniony, zwłaszcza pod koniec sierpnia i początek września, także moje odczucia mogą wynikać z tego błędu. Niewłaściwe dobrane stanowisko. Jestem ciekawa, czy macie podobne odczucia, czy całkiem inne. Jeśli chodzi o mnie, to ja papryki Ody nie polecam. Ale przed nami jeszcze 5 odmian, które uważam, że są godne polecenia. Wśród nich jest papryka California Wonder. Ona dojrzewa nieco później, ale jest bardzo smaczna. Smakują mi nawet te zielone. Papryka jest mięsista i chrupiąca. Czerwona wersja ma słodkawy smak. Krzaczek rośnie okazale, osiąga wysokość powyżej metra. Nie wymaga przecinania. Krzaczek wydaje mnóstwo owoców. Zobaczcie, są tu i tutaj i mnóstwo kwiatów, zapowiadających kolejne owoce. Odmiana jedna z najlepszych. Dobrze plonująca, odporna, dojrzewa nieco później. Zarezerwujcie dla niej nieco więcej miejsca, gdyż krzaczek sporo się rozrasta. Bardzo smaczną odmianą jest też papryka Corno di Toro Rosso. Ma ciekawy kształt, mocno wydłużone owoce, które mogą osiągnąć nawet 20 cm. Na początku kolor zielony, w miarę dojrzewania przybierający czerwoną, intensywną barwę. Jest to papryka słodka. Kolejna papryka o wyjątkowym smaku i kształcie, okrasny dzwonek. Krzaczek jest dość wysoki, bujnie się rozkrzewia. Owoce mają intensywny czerwony kolor, ale jest odmianą późną, więc na w pełni dojrzałe owoce trzeba nieco poczekać.
Jest to papryka ostra, o bardzo ciekawym kształcie, taki dzwoneczek. Ja ją głównie wykorzystuję do przetworów, potraw. Na przykład dodaję ją, gdy marynuję, kiszę cukinię, ogórki, kalafior, albo dodaję do sałatek. A zatem i tą odmianę papryki warto mieć w swojej kolekcji. A teraz bardzo mała, uroczo wyglądająca papryczka. Jest to odmiana połpila. Przeznaczona jest ona do uprawy w doniczkach, idealna do balkonowego ogródka. Ja wsadziłam ją do 10-litrowej doniczki. 3 sadzonki w takiej pojemności sprawdziły się idealnie. Papryka ta ma bardzo atrakcyjny pokrój. U roku dodają małe owoce w różnych kolorach, żółte, pomarańczowe i w końcu czerwone. Ciekawie się układają, rosną ku górze. Owoce są słodkie i bardzo smaczne. Do chrupania można zrywać już te żółte, ale najsmaczniejsze są te w pełni dojrzałe. Często uprawianą papryką jest barburka. To od niej właśnie zaczynałam uprawę tego warzywa. Jest to też wczesna odmiana. Owoce są duże, bardziej prostokątne. Najpierw jest zielona, a później stopniowo nabiera ciemnoczerwonego koloru. Jest bardzo smaczną, słodką papryką. Świat papryk jest naprawdę imponujący. Wybór w odmianach jest ogromny. Ja wymieniłam 8. Jakie jeszcze dopiszecie do tej listy? A może podzielicie się swoimi doświadczeniami z uprawy? A może zastanawiasz się, kiedy najlepiej wysiewać paprykę? Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy ja to robię, kliknij na kartę, która właśnie pojawiła się w prawym górnym rogu lub znajdź film w opisie. Warto jednak obejrzeć film do końca. Przy muzyce powtórzę wszystkie odmiany. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka. Pa, pa! Boże. Ona jest żółta, a potem dojrzeje to zmienia kolor na czerwony. Ale ona dość późno dojrzeje.